Hello and welcome to our daily time in the Word. Witamy serdecznie do spędzenia naszego codziennego czasu w Słowie. We're going to continue looking at the Holy Spirit Będziemy kontynuować przyglądać się Duchowi Świętemu and about learning to yield to Him. i jak poddać się Jemu. We've seen that it's important to go with the flow of the Spirit in our lives. Zobaczyliśmy, że jest bardzo ważne, żeby płynąć z nurtem Ducha w naszym życiu. And not to try to suppress what He wants to do. I nie starać się zacisnąć, uciszyć to, co On stara się uczynić. And we've gone through a number of factors in this series. Porównywaliśmy również różne czynniki w tej serii, That we need to be aware of. z których my musimy zdawać sobie sprawę. Regarding yielding to what the Holy Spirit is doing in our lives. Dotyczące tego, i poddania się tego, kiedy Duch stara się coś uczynić w naszym życiu. Now let's go to Acts chapter 16. Przejdźmy do Dziejów Apostolskich, rozdział 16. And in this passage we see the Spirit of God leading Paul. I widzimy tutaj, jak Duch Święty prowadzi Pawła. In the decisions he's making about where to preach. Kiedy on podejmuje decyzję, gdzie głosić. But let's see what it says in verse 6. Przyjrzyjmy się, co on mówi w wersecie 6. Now when they had gone through Phrygia, pronunciation. Kiedy oni przeszli przez Furgię, zastanawiam się, jak to wypowiedzieć. And the region of Galatia. I region Galacji. They were forbidden by the Holy Spirit. Oni mieli zabronione przez Ducha Świętego, to preach the word in Asia. Żeby głosić słowo w Azji. Now notice there that word forbidden by the Holy Spirit. Zwróćcie uwagę na ten zwrot zabronione przez Ducha Świętego. Or in the original language it has the meaning of prevented. Albo w oryginalnym języku ma to znaczenie również zabronione, po polsku to samo. Here the Holy Spirit is stopping them doing something. Tutaj Duch Święty powoduje, że oni mają przestać i zatrzymać się, nie robić tego, tak jakby zabrania im coś czynić. He's showing them do not take the word to Asia. Pokazuje im, żeby nie zabrać Słowa Bożego do Azji. Now that didn't mean God did not want his word going to Asia. To nie oznacza wcale, że Bóg chciał albo nie chciał, żeby Jego Słowo dotarło do Azji. It just meant that at that time, oznaczało to tylko, że podczas tego czasu for Paul and the people that he was traveling with, dla Pawła i dla ludzi, którzy z nim podróżowali, it was not right for them to go there. Nie było właściwy czas dla nich, żeby wtedy tam pójść. God had another plan for them. Bóg miał inny plan dla nich. And in verse 7 we see a similar thing. I w wersecie 7 widzimy podobną rzecz. After they had come to Mysia, zaraz po tym, kiedy oni przeszli do Marcję, they tried to go into Bithynia. Oni starali się pójść do Betanii, but the Spirit did not permit them. Ale Duch nie pozwolił im na to. Notice this, that they're trying to go one way. Zauważcie to, że oni starają się iść w jedną stronę. And then the Spirit saying, no, don't go there. I Duch mówi, nie, macie tam nie iść. And then they try to go another way. I oni starają się pójść w drugą stronę. And the Spirit says, no, don't go there. I Duch również mówi, nie idź tam. And they continued on their travels. I oni kontynuują podróżując. And then in verse 9, Paul has a vision. I w wersecie 9 Paweł ma wizję. And this vision showed them where God wanted them to go. I w tej wizji Bóg pokazuje im, gdzie On chce, żeby oni poszli. We need to be aware. My musimy sobie zdawać sprawę, when the Holy Spirit tells us not to do something.
Kiedy Duch Święty mówi nam, żeby czegoś nie robić. When he's trying to maybe prevent or block us going in a direction. Kiedy On stara się nam jakby zabronić albo żeby zapobiec temu, żebyśmy my poszli w tą stronę. Now again, we've seen in this series Jeszcze raz, my widzieliśmy podczas tej serii nauczania, that we have to yield to him. że my musimy się poddać Jego woli. He doesn't force us to do something or not do it. On nie zmusza nas, żeby coś robić albo czegoś nie robić. So when he says don't do something, Kiedy On mówi nie rób czegoś, we can ignore that and override it. my możemy to zignorować i bardziej podjąć swoją decyzję, żeby coś zrobić. And just press ahead and do that thing anyway. I iść dalej i zrobić tą rzecz tak samo, i niezależnie od tego, co On nam mówi. But we need to learn to listen to him. Ale my musimy się nauczyć, żeby Jego słuchać. And sometimes he has another plan for you. Czasami On ma inny plan dla ciebie. Sometimes when he says don't do something, Czasami, kiedy On mówi nie rób czegoś, it's not because that thing is a bad thing. to nie jest dlatego, że ta rzecz, którą chcesz zrobić, jest złą rzeczą. Maybe sometimes it is a bad thing and he doesn't want you to get involved. Może czasami jest złą rzeczą i On nie chce, żebyś brał w tym udział. Other times he might just want you to be doing something else at that time. Ale może są sytuacje, kiedy On w tym czasie chce, żebyś ty robił coś innego. But we need to be careful about ignoring these kind of things from the Holy Spirit. I my musimy naprawdę mieć dużą uwagę, poświęcać dużą uwagę temu, żeby nie ignorować rzeczy, które nam Duch Święty mówi, żeby robić. Sometimes ignoring him and going ahead anyway Czasami zignorować Go i uczynić to niezależnie od Jego przeciwnej mowy might end up causing you some problems. może zakończyć się tym, że będziesz miał jakieś problemy z tego powodu. And God was trying to save you from those problems by saying don't go there. I Bóg może starał się troszeczkę zapobiec temu i mówić ci, żebyś tego nie robił. Now notice in this passage who is leading them. Zauważ w tych wersetach, o których teraz mówimy, kto ich prowadzi. We specifically told each time it's the Holy Spirit My szczególnie powiedzieliśmy, że każdego razu jest to Duch Święty, who is preventing them doing something. który zapobiega albo stara się zapobiec temu, żeby oni czegoś nie robili. How did the Holy Spirit do that? Jak Duch Święty to robi? Well, there's nothing in the passage Nie ma nic w tych wersetach, that says he led them by bad circumstances. które mówiłby, że On by ich prowadził poprzez jakieś złe sytuacje. It does not say a really bad storm came up. Nie mówi tutaj, że na przykład jakiś bardzo zły sztorm był. And they concluded that because of the storm, I mówi, że ponieważ przez ten sztorm God was saying, oh, no, don't do that. i Bóg mówił, że nie rób tego. So many people think God is leading them through their circumstances. Bardzo często wielu ludzi myśli, że Bóg prowadzi ich poprzez jakieś sytuacje, które się stają. Well, if that was true, Jeżeli to by była prawda, then we would have to conclude that Paul missed God a lot. to musielibyśmy zdać sobie z tego sprawę, że Paweł nie odczytał dobrze intencji Boga bardzo wiele razy. Because as Paul was out there doing what God told him to do, Bo Paweł był tam i robił to, co Bóg kazał mu robić. he faced some very difficult circumstances. On stanął naprzeciwko bardzo ciężkich sytuacji. Even when he knew God wanted him to get to Rome, Nawet w momencie, kiedy on wiedział, że Bóg chce, żeby on poszedł do Rzymu, they faced a terrible storm and a shipwreck. oni brali udział w potężnym sztormie i praktycznie rozpadku statku. And other dangerous circumstances. I również innych bardzo niebezpiecznych sytuacji. So we need to realize God's leading to the believer, the Christian. Dlatego musimy sobie zdać z tego sprawę, że Bóg prowadzi chrześcijanów
is not through external circumstances. Nie jest poprzez jakieś zewnętrzne sytuacje. Sometimes something might look really good on the outside, Coś może czasami wyglądać bardzo dobrze na zewnątrz and the Spirit of God will say, no, don't do it. i Duch Święty ci powie, nie rób tego. His leadings are within us. Jego prowadzenie jest w środku nas. And this is something we need to learn to become sensitive to. I to jest coś, co musimy się nauczyć, żeby być bardziej wrażliwe na to. We need to learn how to recognize the witness of the Holy Spirit. My musimy zacząć się nauczyć, jak mieć świadectwo Ducha Świętego, That is within us. który jest w środku nas. And learn how to yield more to that. I zacząć się poddawać bardziej temu. It's not always through words or a voice. Nie jest zawsze to poprzez słowa albo przez jakiś głos. Sometimes lack of peace on the inside. Czasami tylko brak pokoju w środku. You just can't get peace about something. Po prostu nie możesz mieć tego pokoju w środku na jakiś temat. Sometimes that is him trying to get your attention. Czasami jest to on, który stara się mieć twoją jakąś złapać twoją uwagę. Often I've said to people who say, I just feel uneasy about something. Bardzo często ja mówię ludziom, że czuję się taki niespokojny na jakiś temat. I'll say to people, don't just ignore that and push ahead anyway. I ja mówię ludziom, żeby po prostu nie ignorowali tego i szli dalej w tą samą stronę. Seek God about it. Get in his presence. Szukaj Boga i wejdź w Jego obecność. I'm going to talk about this for more than one day. We'll cover this more tomorrow. My będziemy mówić na ten temat więcej jutro. But I remember years ago when I was at Bible college. Ale pamiętam lata temu, kiedy byłem w szkole biblijnej. I was close to graduating and I was going to go straight into ministry. Ja byłem bardzo blisko, żeby już zakończyć szkołę i miałem zacząć głosić. And within the group of friends that I used to hang out with. I wśród grupy przyjaciół, z którymi razem się kolegowaliśmy, There was a particular young girl była młoda dziewczyna, who started paying me a lot of attention. która zaczęła mi dawać dużo uwagi. I was a single guy and she was very attractive. Ja byłem samotnym mężczyzną i ona była bardzo ładną kobietą. She was at Bible college. She had a heart for God. Ona również była w szkole biblijnej i ona miała serce dla Boga. Everything looked right as a good potential person to go out with. Wszystko wyglądało pięknie, wyglądało właściwie, tak jakby ona była jakimś materiałem na tą osobę, z którą mógłbym się spotykać. But the Spirit of God checked me on the inside and said, don't. Ale Duch Święty sprawdził mnie wewnątrz mnie i powiedział, nie rób tego. And at first I obeyed and I didn't go near her. Na początku ja się słuchałem i nawet się nie zabierałem za to. Now, I knew on the inside God was saying, don't go out with her. Ja wiedziałem w środku, że Bóg mówi do mnie, nie spotykaj się z nią. But eventually I gave in. She was chasing me very much. Ale w końcu ja się poddałem, bo praktycznie ona cały czas łaziła za mną. And I won't go into all the details, but we ended up dating. Nie będę wam mówił o wszystkich szczegółach, ale my zaczęliśmy się spotykać. Because eventually I ignored what God was telling me to do. Bo w końcu ja zacząłem ignorować to, co Bóg do mnie mówi. I don't condemn me about it. You've done things like that too. I nie osądzaj mnie przez to, bo ty pewnie zrobiłeś takie same rzeczy. We've all missed it at times. My wszyscy poszliśmy nie w tą stronę, co powinniśmy i nie słuchaliśmy się. Now, I don't believe there was anything wrong with her as a person. Ja nie wierzę w to, że było coś złego z tą dziewczyną jako osobą. We just were not right for each other. My po prostu nie byliśmy właściwi dla siebie. And even looking back, I think it would have caused me to make some different decisions. Teraz patrząc w przeszłość, myślę sobie, że to by nawet mogło spowodować, że podjąłbym inne decyzje. If we had ended up staying together long term. Jeżeli my byśmy w końcu zostali ze sobą
jak na jakiś dłuższy czas. But even in the short term, Ale nawet w krótkim czasie. that relationship, it didn't last long. Ta relacja cała między nami nie przetrwała długo. But it ended up causing me a lot of pain when we broke up. Ale spowodowała, że w momencie, kiedy my zerwaliśmy ze sobą, spowodowała i wywołała bardzo dużo bólu we mnie. And dealing with those emotions distracted me. I biorąc udział i dealując z tymi wszystkimi emocjami, bardzo mnie jakby odwróciła od tego, co jest właściwe. During my last few months of Bible college, Poprzez ostatnich parę miesięcy szkoły biblijnej. now again, we're out of time for today. My jesteśmy już praktycznie, nie mamy już więcej dzisiaj czasu. But I just wanted to illustrate something in my own life. Ale chciałam wam coś pokazać z mojego własnego życia. Pay attention when the Spirit of God says don't do something. Zwracaj uwagę na to, kiedy Duch Święty ci mówi nie rób czegoś. He has a reason why he's saying that. On ma duży powód na to, żeby tak powiedzieć. Maybe he's trying to save you going through some problems. Może starać się powiedzieć, że będziesz szedł poprzez jakieś problemy przechodził. Or maybe he just has a different plan of what he wants you to do at that time. Albo może po prostu on ma inny plan jakiś dla ciebie, co byś robił w tym czasie. But pay attention and don't override him. Ale zwracaj uwagę na to, co on mówi i nie staraj się go przytłumić. I will talk more about this issue tomorrow because I've got more I want to say about it. Jutro będziemy kontynuować mówić na ten temat, bo jest więcej, co chciałbym wam przekazać. So thank you for listening to us today and God bless you. Dlatego dziękuję wam za słuchanie nas dzisiaj i błogosławieństwa Bożego. I will see you tomorrow again for some more. Do zobaczenia jutro na więcej.